Część trzecia. No dobra, jesteśmy tutaj koło Smolnej. Tu mam skręcić. Pokazuję wam skręt w stronę klubu Aureliusza. Tutaj. Okej. Skręca. Zgląda się za miejscem wolnym. Ej, ale tutaj za bardzo parkować nie można. Za wami, za waszym samochodem widać limuzynę. Ja. Jedź dalej. Okej. Zaparkuj gdzieś dalej. Zaparkuj gdzieś pod szpitalem. Tu nie ma szpitala. O, zaparkuj gdziekolwiek będzie wolne. Okej. Ale tutaj chyba długo nie można stać. Dobra. Odległości gdzieś 150 metrów od klubu się zatrzymał. Wyłącza silnik, wyjmuje kluczyki. I co teraz? I pan idzie z nami. Okej. I wysiadam. Macie jakąś szmatkę, cokolwiek? Nie. Nie, chyba nie. A po co ci? Pokazuje ręką gest zasłaniający oczy. Nie mam. My jesteśmy na jakiejś takiej bardzo ruchliwej ulicy, czy w sensie teraz, gdzie on tam zaparkował, tak? Dobra. Nadal jakby to powiedzieć, ta okolica no jest jaka jest, nie? To mówię tak po cichu do Wendy, że dobra, to po prostu wy wejdźcie, załatwcie sprawę z Aureliuszem, a ja nie wiem. Jesteście w tym samym samochodzie. Mówiłem, że wysiadam razem z wampirkiem. Okej. Ale jesteście blisko siebie, No wiem. jak coś. No. Dobra, wyjdźcie do Aureliusza, ja to po prostu z nim zaczekam. Zapytajcie się, co mamy zrobić. Dobra, tak możemy zrobić. Idź się poopalać może. A my sobie, panie wampirku, poczekamy. Ej, ale na co my czekamy właściwie? Odchodzimy. Słuchaj. Czekamy na... No to twoje zbawienie. Mam. Masz rodzinę. No, mam. A co? Kogo? Czemu ci to interesuje? Pytam z ciekawości. No mam. Kogo? No... No nieważne. Dobra. Dobra, to wy idziecie. Wchodzicie do klubu? Ochrona jak zawsze skina wam głową. Od razu na górę? Nie, Wendy nie ma żadnych przystanków innych. Ja też od razu na górę. Ktoś łapie cię za rękę, Wendy. Odwracam się. Jakaś dziewczyna? Młoda? Coś ci świta, ale nie jesteś pewna? Boże, to ty! Znowu się tu pojawiłaś? Parlez-vous français? A, nie, to na pewno jesteś ty. Pardon? Ach, pamiętam tamtą noc pomiędzy nami. Pamiętam co się stało. Słuchaj, chcę to poczuć jeszcze raz. Okej, ale musisz mi dać załatwić na razie jedną rzecz. Jestem teraz bardzo zajęta. Ej, będę czekała.
Okej. Jak masz na imię? Weronika. Okej. Znajdę cię, Weroniko. Po czym Wendy próbuje zniknąć w tłumie. Dobra, wchodzicie. Aureliusz się pojawia. Zdejmuje marynarkę. Ma parę dokumentów przy sobie w towarzystwie Kasi. O, akurat się minęliśmy. Witaj, Aureliuszu. Przyszliśmy złożyć raport. Witaj Wendy, witaj Nikito. Zakładam, że wszystko poszło zgodnie z planem. Może na początku omówimy dosłownie, jak wszystko przebiegło. Nie podoba mi się wasz ton. Okazało się, że... Tak, ściszam głos, okazało się, że w grę wpieszony był sabat. Sabat. Tak. Okej. To skomplikowało bardzo sprawę. Czy mówi ci coś, Aureliuszu, słowo dziadek? Absolutnie nie. Nie kojarzę, żeby ktokolwiek posługiwał się takim kryptonimem. Sabat. Mamy wszystko opisane, możemy, jeśli masz oczywiście czas, usiąść i opowiedzieć dokładnie, co się stało. Gdzie jest osoba i co się z nią stało? Około 100 metrów stąd czeka z Gabrielem. Nie to miałem na myśli, mówiąc, że macie załatwić problem. Dlaczego znajduje się niedaleko mojego klubu? Czy widział was wchodzących do mojego klubu? Nie. Na pewno. Na pewno. Na pewno. No dobrze. Kontynuujcie. Słucham was cały czas. Też okazało się, że miał płytę DVD z nagraną sceną. Mamy ją tutaj przy sobie zresztą. Tak, zebraliśmy ją ze sobą. Dodatkowo w swoich zasobach miał plakat, znaczy nie plakat, tylko materiał z naszytym logiem Camarilla. Dysponował całkiem szeroką wiedzą o przesądach o nas. Przez co, jak mówił, to mówił głównie z sensem. Wspominał, że to Sabat chciał rozpowszechnić wiedzę na temat wampirów i że znajdą go i zabiją, jeżeli jeżeli się po prostu dowiedzą, że coś się zmieniło z jego sytuacją. Zapewne tak będzie. Zatem dlaczego nadal żyje? bo jest śmiertelnikiem i Aureliuszu, kazałeś nam nie zabijać śmiertelnika, powiedziałeś tylko, że możemy mu zrobić krzywdę, jeżeli będzie wampirem. Ta osoba ma pertraktację z Sabatem w jakiejś formie takiej lub innej, więc uważam, że jest zagrożeniem dla całej maskarady. Zlikwidujcie go. Wyciągam telefon dosyć ukradkiem i piszę Gabrielowi: zlikwiduj cel. Rozumiano. Czy macie jakiekolwiek materiały, które powinniśmy sprawdzić? Jest ta płyta, tutaj nagrałem na dyktafonie tutaj
rozmowę, jak mówił o Sabacie właśnie, o jego pertraktacjach. Mam jeszcze parę zdjęć z jego kolekcji. W jego mieszkaniu wyczułam obecność nadprzyrodzoną, ponieważ udało mi się wymusić na sobie wizję, tak jak poleciła mi Aiko. I wiem, że albo ktoś tam był po prostu. Czy zostawiliście po sobie jakieś ślady? Niestety tak. To znaczy, W czasie wychodzenia mieliśmy małe zamieszanie. to znaczy. Znaczy, że jesteśmy na kamerach i ochroniarz prawdopodobnie mógłby przypomnieć sobie moją twarz. To jeszcze nie tak coś niesamowicie złego, natomiast czy ktokolwiek był świadkiem waszych nadprzyrodzonych zdolności? Nie. Bardzo się z tym pilnowaliśmy. Nikito, na opanowanie oraz przebiegłość. Okej? Nie masz wpisanej przebiegłości, o dziwo. Nie mam. Nie ma, Aha, nie ma. Bo to jest niżej. Dobrze. Mm, Game Masterze, Wendy słyszała ochroniarza w momencie, w którym nie widziała jej na kamerach? Sukces. 3 sukcesy. 3 sukcesy. 7 sukcesów. Nikito, wydaje mi się, że nie do końca mówisz mi prawdę. Wendy, czy wszystko poszło zgodnie z waszym planem? Z tym ochroniarzem może być jeden problem. Jaki to problem? Ponieważ Gabriel poprosił go o plasterek i ja wtedy zniknęłam i przyszedł drugi ochroniarz i mówił, że mnie nie ma, a tamten ochroniarz mówił, że no jestem na kamerze i kazał mu iść w prawo, ale mnie nie było i w sumie wyszedł na głupka. Zdajesz sobie sprawę z tego, że urządzenia elektroniczne widzą cię. Nie jesteś niewidzialna dla nich. Do tej pory nie zdawałam sobie z tego sprawy, ponieważ nikt mi o tym nie powiedział, ale teraz już o tym wiem. Dlatego też sugerowałem, żeby Aiko była osobą, która pomoże ci zrozumieć to, co potrafisz. Rozumiem, jestem umówiona z Aiko w piątek na konwent. Dobrze. Brzmi to jak spore kłopoty, zważając na to, co się ostatnio dzieje. Z jednej strony mamy troszeczkę sprzeczek z anarchistami, z drugiej strony Sabat próbuje szczypać obie organizacje. Zlikwidujecie cel. Już napisałam Gabrielowi, że ma to zrobić. Mieszkanie może przejść w wasze ręce, jeżeli chcecie. I myślę, że będzie to dobrym rozwiązaniem, żebyście pomieszkali troszeczkę w tamtym miejscu. Możemy się tam zatrzymać. Natomiast mieszkanie może być obserwowane przez Sabat. Fantastycznie. Albo przez dziadka, ponieważ Dlatego właśnie myślę, że tam się udacie. Będziemy wabikiem? Jakoś trzeba sobie radzić. Spokojnie. Spokojnie. Nie pozostawimy was samych, ale zajmijcie się tym mieszkaniem. Śpijcie tam. Z tego co pamiętam, Fabio zostawił wam hotel na 3 noce. Tą noc możecie spędzić jeszcze w hotelu. Następną noc chcę, żebyście spędzili w tamtym mieszkaniu, niezależnie od sytuacji. Chcę, żebyście byli gotowi, przygotowani, więc nie martwcie się, Sabat nie zaatakuje was w dzień.
No tak. Więc wasz odpoczynek będzie spokojny. Dodatkowo będziecie mieli możliwość, by sprawdzić, czy wszystko zabezpieczyliście. Jedno pytanie. Tak. Na tym nagraniu były wampiry, które miały powykrzywiane kości, wręcz jak kolce. Są to wampiry z klanu Tsimicza. Bardzo potężne. Szczególnie fizycznie. Są troszeczkę podobne do tego, co wasz kolega potrafi, tylko on nie jest w stanie manipulować swoimi kośćmi oraz mięśniami w ten sposób, żeby je wykrzywiać i zamieniać w broń. Czyli rzeczy do zrobienia, pozbyć się wampirka i przejąć jego dom. Zgadza się. I wyczyścić po sobie wszystko, co zostało. Rozumiem. Rozumiem. To jasne. Jak słońce. Słońce. Y, Przechodzimy do zrobienia tego, do wykonania. Ze względu na to, że nie możemy utrzymywać komunikacji, że będziemy cały czas do siebie pisać, bo rozumiem, że potrzebujecie kontaktu do kogokolwiek. Znajdę wam odpowiednią osobę, która bardziej by się kontaktowała z wami, bardziej na bieżąco. Ja nie mam tyle czasu po prostu, żeby być na każdą waszą odpowiedź. A też nie chcę, żeby coś było na zwłokę. Skontaktuje się ktoś z wami odpowiedni. Wspaniale. Jak tam idzie wasza kokieteria? Nie pytałem o to. Kieteria? Przyjaciele wampir. O, Koteria. Nie wiem, w sumie chyba nieźle, jak na to, że żyjemy 2 tygodnie. idziemy wykonać zadania, nie będziemy już zajmować więcej czasu. Musicie zrozumieć, że budowanie swojej koterii, czyli można powiedzieć znalezienie spokrewnionych, na których można polegać i dla których będziecie wzajemnie się wspierać. To bardzo ważna i przydatna rzecz. Mam wysłać to nagranie dyktafonu, które zrobiłem tutaj do pana? Nie, Dobrze. nie zajmuję się takimi rzeczami. A płytę z nagraniem zostawić? Myślę, że ktoś skontaktuje się z tobą w tej sprawie. Któryś z Nosferatu. Wendy, idziemy? Idziemy. Ale nie puszczę was z pustymi rękami. Musicie być uważni, naprawdę. To nie są dobre czasy dla nas. Musicie być sprytni, bo jeżeli nie będziecie, to nasza współpraca szybko się skończy. A przecież nie powiecie, że nie byłem dla was miły od samego początku. Jest sporo spokrewnionych, którzy głosowali za ścięciem was tamtego dnia. Wręcz przeciwnie, uważam, że zatroszczyłeś się o nas. Staram się wierzyć w młodych.
Szczególnie, że możecie dać nową perspektywę na sprawę. Także chcę, żebyście nocowali w tamtym domu. Na razie myślę, na co potrzebujecie wydać pieniądze. A i Nikito. Tak. Bardzo nieelegancko chodzić z taką walizką. Przydałoby się coś tobie skromniejszego. Właściwie to Nie jesteśmy w Stanach, tutaj się nie nosi broni. ten piękny stiletto od... nim się będę chciał posługiwać. Broń w zasadzie dostałam ja, ale nie wiem dlaczego Nikita wziął ją z hotelu. Właśnie musicie uważać, jak mówię, to nie są Stany. Tutaj każdy na broń zareaguje zupełnie inaczej. Przepraszam. Takie rzeczy trzymajcie przy sobie w momencie, w którym wiecie, że będziecie musieli je użyć. Ale prawda jest taka, że w momencie, w którym wiecie, że musicie jej użyć, na ogół przeciwko czemuś nadnaturalnemu, ta broń niewiele zrobi. Pamiętasz może, Wendy, co się stało z Leonem i tym, jakich obrażeń doznał od broni? Y, tak, pamiętam. Jak widziałaś, żył. Tak samo będzie z wieloma wampirami. Zwykła broń nie jest w stanie ich od razu pozabijać. Raz, dwa. Mówię wam to jako ważną informację. Dobrze, moi drodzy. Pozwolę sobie, ponieważ było poproszone Kasiu, przynieś mi proszę prezenty. Na start za to zadanie ofiarowuję wam 6000. Mały kapitał, wiem, ale przyda się na drobne rzeczy. Jak będzie potrzeba, skontaktujemy się jeszcze raz i odnowimy naszą współpracę. Dodatkowo tu jest aparat, o którym mnie prosił Gabriel. Przekażę mu. Będziemy się niestety przez następne noce widzieć rzadziej, ale Będziemy czekać na kontakt od wysłanego pośrednika. skontaktują się z wami dwie osoby. Ktoś ode mnie, z mojego klanu prawdopodobnie, jak i jakiś Nosferatu. Teraz wybaczcie, bo nawet nie miałem czasu się zaspokoić, więc... Oczywiście my już idziemy. Y, Wendy? Aureliuszu, jeśli pozwolisz, ja również się pożywię na dole. Proszę bardzo. Podaję rękę do Nikity. Podaję do ciebie, Wendy. Podaję. Mhm. Pożegnał się. Kieruje się na górę, zostawia aparat i pieniądze. Nikita, weź te rzeczy. Ja muszę coś załatwić. I odchodzę od niego. Zabieram te rzeczy i już idę do Gabriela, który czeka z wampirkiem. Okej. Przejdę do Wendy, bo będzie bliżej. Szukam Weroniki. Okej, ona stoi przy schodach. Hej, i słuchaj, ja wiem, że to dziwne, ale po tamtej nocy wiem, co zrobiłaś. Moglibyśmy to powtórzyć? To musi zostać w jak największej tajemnicy. Jasne, jasne. To będzie nasz mały sekret, okej? Chodźmy na kanapę, jeżeli jakieś są wolne. Są. Jest późna godzina tak naprawdę, no już wtorek.
Więc... Czyli pożywiasz się. Mhm. Siadacie koło siebie, jakby ramię w ramię. Ona przegarnia swoje włosy. To jest ta sama młoda osoba, która była kiedyś w klubie. Ta sama, która nie powinna prawdopodobnie tutaj być. Wendy czuje się z tym paskudnie. Czujesz? No właśnie. Decydujesz się na ten ruch? Tak. Przyszła do mnie z tym sama mnie o to poprosiła. Okej, dobrze. Pożywiasz się z niej. Ona syczy z przyjemności. Odchyla się bardziej. Ty z niej pijesz. Jedna kość? Jedna kość. Bardzo króciutko z Okej. niej piję. Dzięki. Myślałam, że to będzie trwało dłużej. Odpływa na kanapie. Wychodzisz z klubu? Zalizuję rany. Mhm. Dobrze. Mm, nie wiem, czy jestem brudna, czy nie, w razie czego przecieram usta dokładnie. I wychodzę. Pamiętaj, że to resetuje twój rezonans. Pamiętam. Masz teraz żaden. Okej, kierujecie się w stronę samochodu. Gabrielu, jak reagujesz na wiadomość? Mówisz coś wampirkowi? Ludwikowi? Ja jestem zły, jak widzę tą wiadomość, to na pewno. Bo Gabriel nie widzi najmniejszego logicznego jakby wytłumaczenia, dlaczego miałby to zrobić. Zwłaszcza, że go kurwa wyciągnęli stamtąd, żeby właśnie go nie zabito. I sądzę, że po prostu siedzi wkurwiony, znaczy nie, tam wsiedli do samochodu i po prostu siedzi wkurwiony. I się zastanawia bardzo nad tym, co zrobić. Powiedz. Kogo masz najbliższego? No i znowu to pytanie o rodzinę. No, co chcesz mi rodzinę zastraszyć, prawda? Nie, po co? Nie być czego? No... No babcię mam jedynie w Warszawie. Nazwisko? Nazwisko? No i czemu mnie pytasz? No chcesz ją zastraszyć, no. Nie chcę, człowieku, naprawdę. Naciskasz z odpowiedzią? Tak, ale ja nie chcę go zastraszać w żaden wiem. sposób, ani tylko Ja po wiem. prostu wyperswadować, nie? Charyzma plus perswazja. Dobra. O, dobra. 0 sukcesów. Nie mogę ci powiedzieć. No dobra. Chciałem tylko wiedzieć w razie, gdyby coś ci się stało, to kogo się zwrócić. I widzisz idącego Nikita z Wendy. Nikita ma swoją walizkę, jak i nową siatkę, której nie było. Taka
papierowa. W środku z jakimś wyposażeniem chyba. Już, wszystko załatwione. Wszystko załatwione. Teraz może ktoś mi będzie łaskawy wytłumaczyć tego pierdolonego SMS-a. Rozkazy z góry. Jedziemy na drugą stronę Wisły. No to się kurwa domyśliłem, ale jakby dlaczego? Jakiś powód? Ludwik, za chwilę na spokojnie. Ludwik, No, na drugą stronę Wisły jedziemy na plaży na Saskiej Kępie. okej, a po co? Spokojnie. Jedziemy. No, dobra, no. Okej. To... Podrapał się, jest... Już ta panika, jakby to powiedzieć, utrzymująca się od tylu godzin z niego powoli, jakby to powiedzieć, schodzi, ze względu na to, że to po prostu wyczerpuje go cholernie psychicznie, bo nie spodziewał się, że mogą być takie konsekwencje jego akcji. Zmęczony i nie wiem, przepraszający tym wszystkim, co robi, wsiada do samochodu. Ja też za nim. Siadam z przodu. Takiej zupełnie ciszy. Też wsiadam. Po prostu jedź. Namierzasz, Nikito. Robimy to? Będziemy. Spalmy jakieś tycie, ognisko. Albo coś. Nisko. No cokolwiek, żeby klimatycznie, chociaż włączymy latarki. Nie mamy I- latarek. W telefonie. Pogadamy. Po chuj. W sensie, dlaczego mamy to zrobić? Rozkazy z góry. To wiem, ale dlaczego Bez- on tak postanowił? Poczekaj, jak tam dojdziemy, co? Znaczy, To wtedy wszystko możemy już powiedzieć bez... ja rozumiem dlaczego, ale to nie znaczy, że się z tym zgadzam. No a ja nie rozumiem, bo mi nie chcecie kurwa powiedzieć. Zaraz ci powiemy. Jedziecie jak zawsze mostem Poniatowskiego. W kierunku, który już troszeczkę znacie, bo jednak byliście. A e, gdzie mam się zatrzymać, jak dojedziemy? Bo plaża? Nie słyszałem nic takiego w sumie. Czy jakiś adres? Co tam jest? Proszę, po prostu na drugim stopniu Warszawy jest bardziej piaszczyste zejście do... Można usiąść i porozmawiać. Ale nad Wisłę chcecie? Tak. Okej. To będę tutaj wykręcać. Szybko wykręca, bo troszeczkę źle zrozumiał, o co chodziło. Zjeżdżam niedaleko właściwie okolic Wisły. Jest tutaj jakaś taka mała bistro knajpka. Bardzo ładna. Nadwiślańska. Która się nazywa Mosir. Chyba siedzieć tutaj. A potem zejdźmy na plażę.
Sprawdzić, która jest godzina. A godzina jest 2:34. Zatrzymujecie się na parkingu. Wyłącza silnik. Idziemy. Zamyka drzwi. Wyciąga kluczyki. Ciszy idę razem z nimi na tą plażę. Idę z nimi. Dochodzimy mniej więcej do... Jesteśmy już blisko jakby Wisły, ale jeszcze nie tak, żeby dotykały nas. Dotykała nas woda. Siadam w tym garniturze na piasku. Nikogo tutaj nie ma. Siadaj. Co, tak na ziemi? Albo kucnij chodź. Nie, usiądź. Okej. Mogę chociaż kucnąć na desce? Jasne, spoko. Słuchaj, Wendy siada i rysuje po mokrym piasku smutne buźki. Ja chciałbym stanąć za tym, za wampirkiem. Znaczy usiąść za nim. gdybym ci powiedział, że miałeś rację, Z czym miałem rację? wampiry rządzą światem. Co? Ale nie są- tylko Rzucam w Nikitę jakąś muszelką. przyjmuję cię. I wampiry rządzą nie tylko ludźmi. Rządzą też innymi wampirami. Co I- mówisz? Ale... To... I ja jestem jednym z tych, który jest teraz rządzony. Którym inni wydają rozkazy. Ale... Jesteście wampirami? I wiesz, mnie samemu to się kurwa nie podoba. Ale trzeba wiedzieć, kiedy nie trzeba wiedzieć, tylko co to za wymówka w ogóle z mojej strony. Czuję ten łańcuch, którym Ludwiku Brzeszczot. Sąd ostateczny osądził cię. O czym wy mówicie? Osądził za co? Za twoje czyny, Co jakie czyny? kontakty z Sabatem. Są Spotka ci cię za bardzo to kara. Ale to nie ja się z nimi kontaktowałem, tylko oni mnie znaleźli i oni mi kazali. To nie ma znaczenia. Hej... Czesław, ej! O Ja co tu biorę za chodzi? to. Nie nazywam się Czesław. Nazywam się tak naprawdę Nikita. O Jezu. Jezu, o co tu chodzi? Wstaje na równe nogi. Siadaj. Obraca się w waszym kierunku, ale... Nie rozumiem was.
Wstaje i jakby tak kładę mu rękę na ramieniu. I pokazuje mu zęby. Robi ogromne oczy. Nie, nie, nie. Ja przepraszam. To ja ciebie przepraszam. Ja sam się motam na łańcuchu, który sam sobie plotę wokół własnej szyi. My naprawdę tego nie chcemy, nie chcieliśmy nigdy. Spotkało nas to Bóg wie czemu tak naprawdę. I teraz jeszcze dostajemy rozkazy, żeby zrobić to innym. Się upewniam, czy nikogo nie ma w pobliżu, czy na pewno nikt nas nie obserwuje. Nikita, rzuć proszę na opanowanie i siłę woli. To będą 400 punkty. Okej. Wiesz, mogę ci jednak dać to, że umrzesz w prawdzie. Co? Ej, nie, nie, to jest jakiś żart. Wkręcacie mnie, tak? A potem pójdzie to na Instagrama. Że wystraszyli wampira, tak, jasne. Ludwik, oddaj mi klucze do swojego mieszkania. Po co? Po prostu mi je oddaj. Nie. Będzie jak zasypianie. I podchodzę do niego bliżej. Zostaw go, a ja się tym zajmę. Ja się tym zajmę. Ma robić tylko śladów. Będziemy w tej sytuacji i ja wezmę za nie odpowiedzialność. I Zacznijmy od tego, że to on do tego doprowadził, ale to dalej ludzkie życie. Gabrielu, poproszę cię jeszcze o spryt oraz spostrzegawczość. W międzyczasie. 4 sukcesy. Kontynuuj. Nikito. chciałbym się nachylić do niego. Bić mu się w szyję. Rzucasz się na niego? Nie, chciałbym spokojnie do niego podejść. Ale on się nie daje. Cofa się. Bliżej w kierunku wody. Jest przerażony cholernie. Nie wie, czy jakieś zagrożenie go serio czeka, czy to jednak nie wypadnie jakaś ekipa filmowa i nie powie, że to jakiś żart. Czy chciałbyś, żeby coś przekazać komuś dla ciebie ważnemu? Co do cholery? Co przekazać? Jezu, mówcie normalnie. Przestańcie na mnie się patrzeć, tylko coś powiedzcie, no. Jest nam przykro. Że każdemu z nas. Przepraszamy cię, naprawdę. Nie chcemy tego. Ej, on dał klucze Wendy? Nie. Wendy w tym momencie chce się płakać. Pływa jej pojedyncza krwawa łza. Czy ja jakby widzę, że Nikita tam ledwo, że tak powiem, emocjonalnie daje radę? Dobra. Ale on chce to zrobić. Patrzę jeszcze, czy na pewno nikogo nie ma koło nas. Ani po drugiej stronie rzeki, ani no nie widać nikogo. Nie widać. Dobra. Dobra, Nikita. Odsuń się, proszę cię. W tym momencie, jak za impulsem, szybciej podchodzę do niego i po prostu wbijam mu się w szyję. Wypijasz go do końca? Do końca. On próbuje cię odrzucić, ale jest zbyt słaby fizycznie.
Jest zbyt zmęczony tymi wszystkimi wydarzeniami z ostatnich godzin. Po prostu się poddaje. I po raz pierwszy od czasu swojej transformacji nie czujesz głodu. Czujesz do siebie wstręt. Tak. Czujesz do Tak. siebie odrazę. Ja wręcz tracisz- chcę czuć ten głód głodu. Tracisz punkt człowieczeństwa. Czujesz się mniej człowieczo. Zdecydowanie. Jesteś teraz na 6 człowieczeństwa i 0 głodu. Po raz pierwszy. Uczucie dziwne, bo z jednej strony chciałoby się celebrować to, że w końcu nie jest się głodnym, w końcu to, że nie jest siecie, ale z drugiej strony jest ci niesamowicie przykro. Ludwik Brzeszczot osuwa się wypity do suchej nitki. Przewraca się na plażę, upada na plecy, a jego głowa ląduje w delikatnych wodach Wisły. To z samochodem. Wendy po prostu kładzie się na piasku i zaczyna płakać. Ja podchodzę i biorę od niego kluczyki od samochodu i od mieszkania i sprawdzam po prostu, co ma w kieszeniach. Jak się Gabriel czuje z tym, że z martwego człowieka zaczyna go ograbiać? Nie, ja go nie ograbiam. Ja chcę sprawdzić, co ma w kieszeni. Nie chcę ma tego klucze- zabrać. Okej, to ma klucze do mieszkania i ma klucze do auta. Ma portfel, ma telefon. Telefon zniszczyliśmy. No tak. No, pewnie go ma. Więc Ja taki pęknięty. biorę... Jak daleko jest zaparkowany samochód od... 100 metrów. dałoby radę go przepchnąć do wody? Dałoby, chociaż byłoby ciężko. Dobra, to mniejsze. To biorę po prostu klucze od mieszkania i rzucam je Wendy, skoro chciała. Nie łapię ich. Po prostu... Wendy jest po prostu przykro. Chciałbym zalizać ranę po Nikicie, żeby nie było jej widać. I Nie ma znaczenia, ciało wygląda na martwe. wiem, ale wciąż. I chciałbym Dobra, chciałbym po prostu go wrzucić jakby do wody, ale w taki sposób, żeby jakoś nie zostawić odcisku palców. Po prostu jakoś... Jeżeli go wrzucisz do wody, to i tak nie będzie odcisków palców, tylko musisz nim rzucić naprawdę daleko. No dobra. Bo tutaj woda jest dosyć płytka, jeszcze mamy lato, więc Dobra, a poziom to... Wisły jest On chce niski. wrzucić to ciało do Wisły? To wygląda. Tak wygląda, jakby się przygotowywał. Dlaczego nie? Chcesz się tu zostawić? Wiesz, ja muszę go pochować. A gdzie? Widzicie w aurze Nikity coś takiego dziwnego. Coś takiego nieludzkiego. Jeszcze bardziej od wszystkich wampirów, które widzieliście. Jakby
Pojawiła się jakaś skaza Gdzie na chcesz jego- go pochować? na jego aurze. No mów, proszę bardzo, pomogę ci, tylko powiedz gdzie. Bo nie wiem, czy teraz jechanie z tym trupem przez całą Warszawę to jest najlepszy pomysł. Dlaczego nie chcesz go po prostu wrzucić? Tam dalej, Nie mógłbym tego zrobić. tam dalej jest bardziej zalesiony teren. Jak daleko jest ten zalesiony teren? Z 50 metrów. No ale to nie jest tak zalesiony, żeby ukryć to bardzo dobrze. Możecie to po prostu tak, że ktoś to znajdzie za dzień, dwa maksymalnie. Dobra. Zamienię się w wilka. Chciałbym złapać go, znaczy w sensie wampirka za... Sprawdź Kark. sobie. Już. Nie, nie zwiększa się. Chciałbym go złapać za kark i po prostu przenieść tam do tego lasku. I idąc wodą tak, żeby woda jakby zmywała moje ślady łap. I jeśli skończę, to wracam do nich i tak samo w wodzie zamienię się z powrotem. W międzyczasie to się patrzy w wodę. Spostrzegawczość i spryt. -1 sukces. Nic, jeden sukces. Może czas na... Nie wiem, na co to jest czas. Ze względu na to, jaka jest sytuacja i ze względu na to, czego doświadczyłeś teraz, cierpisz. Cierpisz zdecydowanie. Na kompulsję. Na kompulsję swojego klanu. Cierpisz na bunt. Masz tego wszystkiego dosyć. Masz tego kurwa wszystkiego dosyć. Tych poleceń, tego, że ograniczono twoją wolność, tego, że cały czas dyktują ci, co masz robić. Z walki o bycie wolnym. Stałeś się niewolnikiem, stałeś się psem na krótkim łańcuchu. Czujesz, jak to wszystko w tym momencie, te wszystkie emocje wybuchają w tobie. Czujesz, że jesteś tylko liczbą w systemie. Nieważne, gdzie postawisz nogę, stajesz się nimi. Dosyć tego. Kurwa. Idę do domu. Zbieram się i idę do samochodu. Gabrielu, widzisz odchodzącego Nikita. Wendy No, też. jestem w postaci... Już człowieka, tak? Chodź, Wendy. Idziemy. Nie chcę. Mati, chodź, proszę cię. Nie pisałam się na to, Nikt z nas się nie pisał, Wendy. więc zostaw mnie. I siadam koło niej. Nikt cię Wendy nie pisał. Ani ty, ani Nikita. No on też nie. Zastanawiam się, czy Piłsudski albo Aureliusz mieli takie same przemyślenia, jak zaczynali.
Zostaliśmy zmuszeni do zabicia człowieka. Już i tak to, że wypijamy z nich krew, jest pojebane. Jest potworne. Chciałem go wypuścić, wiesz. Zastanawiałem się, że zanim jeszcze przyszliście, że może bym z nim pojechał gdzieś daleko do lasu, nie wiem. Powiedział, że go zabiłem i po prostu go wypuścił. Aureliusz by się dowiedział. Wiem. A on i tak a wampirek i tak pewnie by zginął. No, jak nie od nas, to od kogo innego. Pewnie od sabatu. Ale oni zrobiliby z nim coś o wiele gorszego. Jesteśmy po prostu mniejszym złem. Nie chcę być w ogóle złem. Wszyscy teraz powinniśmy siedzieć ze swoimi rodzinami, przyjaciółmi. To nie powinno tak wyglądać. Spokojnie. Niestety. Teraz jedyną rodziną, jaką mam, jesteśmy my sami. Wendy się trochę podnosi z tego piasku i po prostu opiera swoją głowę o ramię Gabriela. Nikita, a ty wsiadasz do samochodu i wyjeżdżasz. Nie ma kluczyków. Nie mam kluczyków, nie mogę jechać. Trzaskam drzwiami. Drepczę koło samochodu przez chwilę, który buzuje mi w żyłach. Patrzę na chwilę jeszcze wokół siebie i wracam z powrotem do nich. Musimy już iść. Musimy już iść. Chciałem zobaczyć, która jest godzina. Druga 57. Teoretycznie nie musimy, ale zostawienie tu dłużej nie jest dobrym pomysłem. Mam ochotę zostać tu, dopóki słońce nie wzejdzie. Wiesz, A, że Wendy. Może jeszcze się zdamy na coś dobrego w tym świecie. Jak? Wendy, Pijamy z ludzi krew. Mary też z nas wypijają krew. Ale żyją. I na co się Musimy zdają? Na przenoszenie malarii? I każdy ma jakieś miejsce tu. My najwidoczniej też. Chodź. Wstaje i podaje rękę. Wendy, Po chwili wahania łapię go za tą rękę. Biorę te klucze z tego piachu. Od mieszkania. To Nikita. wiesz dlaczego ja to zrobiłem? Dlaczego? Ponieważ wtedy przy tym strażniku czułem, jakbyś czekała na moją opinię, na moją radę. Ja nie mogłem pozwolić, żeby któryś z was to zrobiło. Nie ma znaczenia, kto by to zrobił. Tak No. musieliśmy. Tak czy siak musieliśmy to zrobić. Jedno jest prawdą. Lepiej my niż Sabat albo ludzie Aureliusza. Znaczy... inni ludzie Aureliusza. Teraz musimy stąd pojechać. Iść. Tak. Nie mamy jak pojechać. Musimy stąd iść. Spalmy samochód. Czym go spalisz? A ty nie umiesz prowadzić chociaż? Nie mamy kluczy. Przecież Czy w sumie
klucze są w kieszeni. W sumie potrafię. Masz... W sumie to potrafię, ale po czymś takim. Wendy rzuca się z powrotem na piasek i zaczyna szukać tych kluczy, które I od mieszkania. klucze. Przecież ja i pokazuję jej w ręce. Ja je mam. A ty rzuciłeś je do mnie. Aha, tak. Co? Ty je do mnie rzuciłeś, ale ja ich nie Wendy złapałam. ich nie łapała. No. Ale przed chwilą powiedziałem, że je podnoszę. Aha, to mój błąd, przepraszam. Wendy, ja je mam. Wybacz, nie zauważyłam nawet, jakie Dobra, podniosłeś. Okej. Po prostu chodźmy na piechotę. Każdy z nas otrzeźwieje. Dojdziemy na miejsce. Aureliusz kazał nam spać w jego mieszkaniu. Mamy być przynętą. Mieliśmy jeszcze Na dzisiaj sabat. spać w hotelu. Ale... Ja tam nie wracam. Gdzie się udajesz? Nie wiem. Przed siebie. Znajdę jakieś miejsce do przespania i Gabriel, ja chyba pójdę przenocować w mieszkaniu mojego brata. On i tak teraz nie powinno go tam być. Pewnie jest z rodzicami, ale do swojego mieszkania nie mogę wrócić. Do hotelu też nie chcę wracać. Nie mam gdzie indziej iść. Gdzieś blisko? E, nie do końca. Ale Dobra, chodźcie, odejdziemy stąd kawałek, zamówimy taksówki i tyle. okej. Każdy zamówi swoją. Czy jest w ogóle w tej papierowej reklamówce, co jest w samochodzie? Twój aparat. i kasa. Każdy z nas dostał po 6000. Wydaje Znaczy mi nie, się, dostaliśmy 6000, przepraszam. Każdy. Każdy po 2. Tak. Ja biorę swoją od razu. Potrzebuję na taksówkę. Ja też wezmę swoje. chyba ci Ej. starczy. Aż nadto. Nikita, będziesz spać w swoim domu? Jeszcze nie wiem. Sam postanowię. Sam postanowię. Teraz ja wybiorę. Nieważne, po prostu dajcie wszyscy znać na czacie adres. Nie musi być konkretny, chociażby gdzieś obok, gdzie byliście. I gdzie się spotkamy jutro. Spotykamy się jutro? Mamy inne wyjście? Nie musimy. Nie. Nie. Nie, po prostu nie. Sorry. Okej, nie chcesz się spotykać, to nie. Jadę do domu. Do usłyszenia. Trzymaj się. Zabieram moją część i Ja też biorę swoją. Kto bierze auto? Kto bierze kluczyki do mieszkania? Ja biorę kluczyki do mieszkania, biorę swój aparat i te 2000 moje. Do Auto chyba zostaje, bo kluczyki są w ciele. Przy ciele. Przy ciele. ja bym chciał przede wszystkim oderwać tablicę rejestracyjną i ją rzucić daleko w Wisłę.
Jeszcze chciałbym jakimś materiałem przetrzeć wszystkie klamki. I ja będę się udawał do miejsca, gdzie jest Oliwia. Idziesz do jej domu. Znaczy no do domu, tam gdzie się zatrzymała. Okej. Tam z Jana Kasprowicza 61 chyba. Nikita, wracasz do domu taksówką? Jadę do mojego domu. Nawiązana 55. I ty, Wendy, do domu brata, prawda? Do jego mieszkania, tak. Szybkie przesunięcie czasu. Czy Gabriel wychodzi dosłownie do domu Oliwii? Gabrielu? Tak, tam pod ten adres co mi podałem. Znaczy w sensie, nie wiem, tam taksówkę gdzieś zatrzymuję wcześniej, no ale idę pod ten adres. Przyjeżdżasz nad ranem. Oliwia cię widzi smutnego, zmęczonego. Patrzy ci w oczy. Przytula cię. Wiedz, że coś stało się nie tak. Mogę się po prostu zatrzymać na jedną noc. Znaczy dzień. Jasne. Nie tłumacz mi się. Spędzacie tą noc razem. No, noc slash dzień, tak, no. Poranek chociaż. Czy próbujesz cokolwiek do niej? Nie. Platonicznie. Rozumiem. Nikita, wracasz do swojego domu po raz pierwszy po tylu dniach. Wszystkie strony, wszystkie rzeczy, nad którymi pracują twoi znajomi, tablice, na których kreślili markerami, to wszystko w tym półmroku tego nadchodzącego poranka. Widzisz, jak bardzo się rozwinęli przez te 2 tygodnie, jak bardzo wszystko poszło naprzód. Chce ci się wyć. Chce ci się wyć z bólu. Ja wyję z tego bólu. Nie! Co tu się stało? Widzisz wizytówki, plakaty, plany. Tak dotykam tego, tak opuszkami palców przechodzę wokół tych stołów, tykając, patrząc na jakąś jak wizytówkę dotknę i przechodzę dalej. Wendy, wracasz do domu swojego brata. Pukam. Do jego drzwi. Stają otwarte. A w środku widzisz swojego brata. Przenocujesz mnie? Pewnie. I tym zajebiście smutnym akcentem zakończymy milową sesję 10. Czy nasi bohaterowie, bo tak zaczynają siebie postrzegać, przestają siebie postrzegać jak spokrewnionych. Nie podoba im się to, że mogłyby stać się maszynami do zabijania. Postrzegają się mimo wszystko w pewnym stopniu bohatersko. W pewnym stopniu idealistycznie. Czy oni zejdą się jeszcze jako grupa? Czy to koniec Warsaw by Night? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ale wiem jedno.
możecie o nas jeszcze usłyszeć. Dokładnie. Usłyszymy się za dłuższy czas. Także uważajcie, nie łamcie maskarady. Dobranoc. Dobranoc Państwu. Dobranoc.